Dzisiaj przedstawię Wam przepis na specjalną gnojówkę z iglaków, która znacznie różni się od powszechnie znanej ziołowej swoimi właściwościami i zastosowaniem. Technologia przygotowania fermentacji gnojówki z iglaków jest dokładnie taka sama jak ziołowej, czyli tej z pokrzywy, trawy, mniszka lekarskiego, żywokostu czy innych znanych nam od dawna. Gałęzi świerka, sosny, jodły, te są najlepsze, lub innych roślin iglastych w dowolnej proporcji, po prostu bierzemy takie, jakie mamy, czyli te, które są nam dostępne. Należy je odciąć od grubych konarów, ponieważ będziemy potrzebować tylko igły i cienkie gałązki. Umieszczamy je w dowolnym pojemniku, słoiku, wiadrze czy beczce. Uzależnione to jest od ich ilości. Zalewamy je wodą, przykrywamy tak, aby muchy i inne robaki nie miały do nich dostępu i odstawiamy na 5 do 14 dni. Jest to uzależnione od temperatury. Po prostu musi przejść proces fermentacji, następnie przecedzamy i rozcieńczamy 1 do 10. Stosujemy ją do podlewania i opryskiwania roślin. Cechy naparu z iglaków to: gnojówka z iglaków w przeciwieństwie do ziołowej zawiera mniej azotu, a dużo więcej potasu. Najlepiej stosować ją od początku powstawania zalążków na pomidorach czy ogórkach i innych roślinach do końca zbiorów, czyli przez cały okres ich wegetacji. Zawiera znacznie więcej substancji aktywnych, dihydrokwercytynę HB101, która jest inaczej zwana witaminą P bajkalską. Jest to jeden z silniejszych antyoksydantów. Uważana jest za substancję działającą skuteczniej niż doskonale znane wszystkim witaminy A i E połączone ze sobą, a co więcej potęguje ich działanie. Związki terpenowe. Terpeny produkowane są w dichomach, które porastają roślinę. Są to gruczoły żywiczne, czyli lepkie, błyszczące kryształki pokrywające pąki i liście. Ich zadaniem jest m.in. ochrona przed wysuszeniem na skutek zbyt wysokiej temperatury, ochrona przed niebezpieczeństwem oraz wabieniem owadów zapylających. Kwas salicylowy, który chroni rośliny przed chorobami oraz szkodnikami. Zawiera substancje żywiczne i fitoncydy, które zapobiegają rozwojowi chorób, odstraszają szkodniki i wabią biedronki. Substancje czynne zapobiegają rozwojowi mszyc korzeniowych, ślimaków i mrówek w grządkach. Opryskiwanie w celu zapobiegania chorobom i szkodnikom jest znacznie skuteczniejsze niż ziołowe. Przy przygotowaniu ze względu na brak korzeni i cząstek gleby nawóz pachnie znacznie łagodniej i ma inny skład, korzystniejszy dla roślin pod względem ich ochrony i stymulacji. Nie ma zagrożenia wprowadzenia szkodliwych nicieni do grządek wraz z korzeniami roślin. Gałązki świerkowe i sosnowe oraz innych roślin iglastych są cennym źródłem substancji biologicznie czynnych. W rzeczywistości zalety tej gnojówki są tak wielkie, że nie można ich wszystkich porównywać ze sobą. Każdy ma swój własny zestaw korzyści i zalet, dlatego trzeba je przygotować w oddzielnych beczkach i używać stosownie do okoliczności. Ziołowe do podlewania ogórków i papryki, z mchu dla wzbogacenia gleby w korzystną mikroflorę i dokarmianie wszystkich roślin, iglaste do podlewania i opryskiwania wszystkich roślin, ale w szczególności pomidorów, bakłażanów, winorośli, truskawek i innych roślin, które potrzebują głównie potasu podczas rośnięcia owoców, a także takich, które łatwo zapadają na różne infekcje. Ponadto, jeśli nie mamy możliwości zorganizowania fermentacji w oddzielnych pojemnikach, to zróbmy ją kompleksową. Możemy włożyć różne składniki do jednego wiadra i gałązki igieł, i chwastów, i mchów. W ten sposób uzyskamy większą różnorodność pożytecznych drobnoustrojów i substancji w tym cennym nawozie.
W pierwszej części opowiedziałam Państwu, jak przygotować gnojówkę z iglaków, a w drugiej części o najlepszym stymulatorze wzrostu z szyszek sosnowych. Zapraszam. Dzisiaj może Was zaskoczę, ale opowiem Wam o przygotowaniu naturalnego regulatora wzrostu, który zwiększa planowanie ogórków, poprawia ich wzrost i odporność również na warunki pogodowe, takie jak susza czy upał, uodparnia na choroby, poprawia kwitnienie i owocowanie. Do jego przygotowania potrzebne nam będą szyszki sosnowe. Zawierają one ogromną ilość substancji biologicznie czynnych, minerały takie jak potas, wapń, cynk, różne żywice, substancje lotne, alkaloidy, różnego rodzaju kwasy, które nie tylko stymulują wzrost roślin, ale również odstraszają szkodniki i tłumią choroby. Aby przygotować regulator wzrostu dla naszych roślin, musimy napełnić szyszkami cały litrowy słoik. Szyszki powinny być młode, tegoroczne. Przełożymy je do garnka i zalewamy 1 litrem wody. Całość gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez 20 minut. Po ostygnięciu wywar musimy przecedzić. W zamkniętym pojemniku, np. w słoiku, w ciemnym, chłodnym miejscu możemy go przechowywać przez kilka miesięcy. Na bieżące potrzeby musimy wziąć 50 ml roztworów oraz 1 litr ciepłej wody i delikatnie spryskać liście ogórków. Zabieg możemy przeprowadzać co 10-14 dni. Można nim również podlewać rośliny pod korzeń raz na 2 tygodnie, przeznaczając 1 litr na każdy krzak. Jak zawsze przypominam, że nigdy nie wolno podlewać żadną odżywką po suchej ziemi, czyli najpierw mocno podlewamy samą wodą, odczekujemy około 2 godzin i dopiero wówczas możemy je dokarmiać.